się ma tu wahacz. Citroen C3 obecnej generacji to klasyczny, mały miejski hatchback, który debiutował na rynku w 2016 roku, czyli w zupełnie innych motoryzacyjnych realiach niż ma to miejsce obecnie. Sprawdźmy, jak w 2023 roku radzi sobie ten model już po liftingu. Klientów kusić może ceną, ponieważ jest on chociażby wyjściowo około 25 000 zł tańszy niż crossover C3 Aircross, który jest co prawda dłuższy o 16 cm, ale wciąż jest modelem miejskim. O cenach powiem więcej za chwilę, ponieważ najpierw chciałem skupić się na innym obszarze, którym Citroen C3 może przyciągać uwagę i jest nim wygląd, ponieważ model ten, pomimo już solidnego jak na współczesne standardy wieku, moim zdaniem wciąż prezentuje się naprawdę ładnie. Mamy bowiem w jego przypadku sympatyczną i jajowatą bryłę, która została przyozdobiona fajnymi detalami, jak wygląd przedniego pasa, który po liftingu zyskał trochę bardziej zadziorny styl. Mamy też tak zwane airbumpy, czyli plastikowe nakładki na drzwi. Kiedyś Citroen mocno to forsował, obecnie się z tego rozwiązania wycofuje, a w sumie szkoda, bo moim zdaniem tworzy to ciekawy efekt, no i w niektórych sytuacjach może zapobiec powstaniu wgniecenia w karoserii. Dodatkowo C3 od początku pozycjonowany był jako stylowy miejski maluch, który ma pozwolić na wyróżnienie się za sprawą możliwości personalizacji nadwozia i poza standardowym lakierem i felgami można dobierać też kolor dachu spośród kilku do wyboru, naklejki na nim, a także kolor wstawek na airbumpach i zderzakach. Kombinacji jest sporo, a w testowanej wersji Shine w standardzie dostaje się dwukolorowe nadwozie, podobnie jak 17-calowe felgi. Lakier na dole, który pokazuje na nagraniu, kosztuje 2400 zł. W kabinie też można dodać jaśniejsze wstawki na desce rozdzielczej czy niebieskie akcenty, ale w egzemplarzu, który dostałem, znalazł się domyślny krój z połyskującą czernią przed pasażerem. Wnętrze, pomimo upływu lat, moim zdaniem wciąż bardzo dobrze się trzyma ze swoim schludnym projektem i fajnymi detalami w postaci np. kształtu nawiewów. Wraz z liftingiem jego wygląd nie uległ zmianie. Też uchwyty na drzwiach w takiej niecodziennej formie wypadają ciekawie, ale pod kątem użytkowym wymagają chwili przyzwyczajenia. W C3 od najwyższych do najniższych części kabiny mamy twarde materiały, które wyglądają trochę plastikowo, ale też nie jakoś źle, dzięki czemu mnie one nie raziły w oczy podczas jazdy. Też Citroen zadbał designem o to, aby wyglądało to wszystko lepiej, na przykład tutaj te wytłoczenia, klamka trochę wypukła. Ogólnie projekt, to wszystko wpływa pozytywnie na taki estetyczny odbiór tej przestrzeni. Podłokietniki są symbolicznie tylko miękkie. Nie podoba mi się ta wstawka fortepianowej czerni. Sądzę, że te droższe, na przykład jakieś materiałowe tutaj elementy wyglądałyby lepiej. Jeśli chodzi o jakieś detale, przyciski, których nie ma zbyt wiele, to te, które się jednak znalazły, działają odpowiednio, więc widać, że na nich nikt nie oszczędzał. Tak samo jak na spasowaniu, ponieważ żadne niepożądane dźwięki tutaj nie wydobywają się ani podczas naciskania, ani podczas jazdy. Więc jeśli zaakceptuje się tą wszędobylską plastikowość, to pod kątem jakościowym samochód trzyma odpowiedni poziom. Wyraźnie rozczarował mnie tutaj jedynie brak obszycia skórą kierownicy w standardzie. Nawet w wersji Shine, aby mieć tam skórę, trzeba zamówić jeden z opcjonalnych pakietów stylizacyjnych wnętrza za minimum 1000 zł. Tutaj mamy co prawda jakąś perforację tego materiału. To tworzywo jest też miękkie, no ale wciąż mniej przyjemny jest kontakt z nim niż z jakąś nawet ekologiczną skórą. To się wszystko tak trochę bardziej lepi. No nie jestem zwolennikiem takiej oszczędności. Na początku wspominałem, że C3 jest wyraźnie tańszy od C3 Aircross i decydując się na prezentowany na tym filmie niepodwyższony model, trzeba liczyć się z wydatkiem minimum 75 200 zł. Dostaje się wtedy bazową wersję U oraz wolno ssący silnik 1.2 83 konie, którym jeździłem kiedyś w tym modelu i zapamiętałem go jako typową propozycję do miasta. Osoby chcące nadać testowanemu modelowi bardziej uniwersalny charakter powinny skupić się na turbodoładowanym 1.2 PureTech 110 koni albo na dieslu 1.5 Blue HDI 100 koni mechanicznych, przy czym jest on względem benzyny droższy o 8550 zł, więc pokaźną kwotę. Nawet silnik benzynowy z automatem jest tańszy, zatem w aucie o jednak bardziej miejskim przeznaczeniu 1.2 PureTech w którejś z konfiguracji według mnie będzie optymalny. Jeśli chodzi o wyposażenie, to bazowa wersja U oferuje akceptowalny poziom do jazdy, bo dostaje się chociażby światła LED, manualną klimatyzację czy spodziewany system bezpieczeństwa, ale jak na małe auto w podstawie przystało, mamy też radio z monochromatycznym ekranem czy stalowe felgi, zatem osobiście myślałbym też o środkowym C-Series, gdzie dostaje się
rozsądny balans pomiędzy ceną a wyposażeniem, bo za 5500 zł otrzymuje się chociażby dodatkowo czujnik deszczu, większy ekran, do którego można podłączyć smartfona, czy automatyczną klimatyzację. Topowy Shine za kolejne 4500 zł też nie wprowadza na pokład jakiegoś przepychu, ale dochodzą aluminiowe felgi, trochę drobiazgów stylistycznych jak chromowane klamki, mamy też czujniki parkowania, więc dopłacić w tym przypadku można, ale w takim aucie moim zdaniem nie trzeba. Do Shine wciąż domówić można podgrzewane fotele, kamerę cofania czy dostęp bezkluczykowy i część z tych rzeczy znalazła się w egzemplarzu testowym, który finalnie kosztował 95 800 zł. Chcąc mieć jednak wariant minimum, czyli możliwie taniego C3, zapłacić trzeba albo wspominane 75 200 zł, albo 1091 zł netto lub 1343 zł brutto w wynajmie długoterminowym i taką ofertę przygotował partner Wahacz TV, czyli firma Carlis Polska. Mamy wtedy za tę cenę 4-letni okres wynajmu, zerową wpłatę własną, roczny limit kilometrów 20 000, przeglądy i samochód zastępczy, a gdyby ktoś chciał mieć też darmowe dostarczenie auta pod wskazany adres, to w uwagach do zamówienia wpisać można kod Wahacz Free i wtedy ten bonus przygotowany dla widzów kanału się aktywuje. Instrukcję wraz z linkiem wrzuciłem w opisie filmu, kod działa na wszystkie auta na carlispolska.pl. Mocniejszy silnik benzynowy w C3 zapewnia naprawdę niezłe osiągi i przyznam, że gdybym nie wiedział, to zgadywałbym, że pod maską pracuje wariant 1.2 PureTech mający 130 koni mechanicznych. Zdaję sobie jednak sprawę, że takie moje postrzeganie może wynikać z faktu, że mocniejszą odmianą jeździłem w autach większych i cięższych od tego, co pokazuję na tym filmie, no ale fakt zostaje, że C3 z tą jednostką napędową nie jest zdecydowanie tylko miejskim tworem i dawał on radę również w trasie. Jadąc na pusto oceniam granice, przy których nie widać, że prędkość robi na tym aucie wrażenie na około 120 kilka kilometrów na godzinę. Powyżej tej wartości silnik wciąż się zbiera, ale zarówno hałas, jak i obroty wynoszące przy 140 km na godzinę 3000 sprawiają, że nie chce się jechać ciągle z taką prędkością. W okolicach 120 km na godzinę na drogach ekspresowych auto radziło sobie jednak naprawdę solidnie i jedynie wymaga ono wtedy wyższych obrotów, chcąc mocniej przyspieszać. Biorąc jednak pod uwagę, że na szóstce przy wspomnianych 120 km na godzinę silnik ma 2700 obrotów, to nie jest to trudna sztuka. Z kolei przy 90 km na godzinę mamy do czynienia z obrotami w okolicach 2000 i jest to rozsądne zestopniowanie skrzyni, ale powiedzmy znajdujące się też na granicy rozsądku, ponieważ na wyższych biegach silnik nabiera większą ochotę do przyspieszania od około 1800-1900 obrotów na minutę. Poniżej tej wartości zarówno jest wyraźnie mniej zrywny, jak również podczas wciskania prawego pedału wpada w wibracje i ma niezdrowy dźwięk. Aby wycisnąć z jednostki napędowej więcej, trzeba wbić ją na obroty w okolicach optymalnie 2500, przy czym już od 2000 zaczyna się coś więcej dziać. To wszystko sprawia, że jadąc normalnie w trasie nie trzeba jakoś bardzo często zmieniać biegów, a dynamika jest w zupełności wystarczająca do sprawnego podróżowania. Skrzynia biegów, gdy już trzeba z niej skorzystać, stawia dosyć jednostajny i nie mający w sobie jakiegokolwiek bardziej wyrazistego charakteru opór. Nie ma tutaj jednak problemów z haczeniem, a precyzja stoi na niezłym poziomie, chociaż niektóre biegi, np. 4 i 6, mogłyby być od siebie według mnie trochę bardziej oddzielone. Wciąż jednak jest to przekładnia neutralna w odbiorze, która nie uprzykrza jazdy. Dzieje się tak również w mieście, gdzie trzeba biegi zmieniać częściej i w tych warunkach docenić można też rozsądnie zaprojektowane sprzęgło, w którym pedał pracuje lekko i można je łatwo wyczuć, aby płynnie ruszać bez ryku, bo też pedał gazu w C3 nie jest aż tak wyczulony, jak ma to miejsce w niektórych małych autkach konkurencji. Silnik benzynowy 1.2 PureTech jest jednostką trzycylindrową i słyszy się to podczas jazdy, ponieważ ma on charakterystyczny dla silników tego typu warkot podczas przyspieszania, który nie jest jakoś wyraźnie jak na współczesne standardy wygładzony. Podczas jazdy nie zwracało to jednak mojej uwagi tak, aby przeszkadzało, no i w mniejszym aucie jak Citroen C3 nie ma co się takiej jednostki pod maską czepiać, tak jak wtedy, gdy montowana jest w znacznie większych modelach, np. C5 Aircross, bo tam już można oczekiwać jednostek czterocylindrowych zamiast takiego malucha. Kultura pracy 1.2 PureTech daje o sobie znać też na postoju, gdzie silnik czasami wpada w mało przyjemne wibracje. Pod kątem spalania jednostka benzynowa wypada za to dobrze, bo w Warszawie uzyskiwałem średnie spalanie na poziomie 6 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach pozamiejskich były to okolice 4,5 litra, na drogach ekspresowych 5,5-6 litrów, a na autostradzie 7 litrów, zatem w C3 nie trzeba celować w diesla, aby względnie tanio jeździć.
Pod kątem właściwości jezdnych w testowanym Citroenie mamy do czynienia z miejskim, dosyć niewielkim oporem stawianym przez kierownicę bez względu na prędkość, z jaką się jedzie. Podróżując poza miastem, reakcje samochodu robią się trochę mniej bezpośrednie, dzięki czemu nie trzeba się podczas jazdy specjalnie pilnować, przy czym czuje się, że Citroen C3 to przede wszystkim mieszczuch. Dosyć defensywne zaprojektowanie układu kierowniczego ma też jeszcze jeden powód i jest nim zestrojenie zawieszenia, które jest miękkie i wyraźnie buja się przy gwałtowniejszej zmianie kierunku jazdy, zatem w testowanym modelu ostre reakcje nie są pożądane. Miękkość amortyzatorów pokazuje za to swoje zalety na nierównościach, bo auto dobrze je neutralizuje i zapewnia przyjemny poziom komfortu. Nie jest to oczywiście limuzyna, ale jak na auto miejskie nie ma co narzekać i C3 jest w swoim nastawieniu na wygodę spójny. Zegary w C3 mają klasyczną formę, jedynie z małym czarno-białym wyświetlaczem na środku, na którym może pojawić się kilka najważniejszych wskazań związanych z parametrami jazdy, średnie spalanie, zasięg, tego typu sprawy i to by było na tyle, żadnej większej funkcjonalności tutaj nie ma. W związku z tym obsługa komputera jednym przyciskiem w prawej manetce jest wystarczająca. Co ciekawe, Citroen zdublował sterowanie komputerem i również rolka na kierownicy za to odpowiada. Wynika to z faktu, że ten układ jest dostosowany bardziej do Citroenów z elektronicznymi zegarami, gdzie tą rolką zmienia się jakieś kompozycje tych zegarów. Tutaj siłą rzeczy tego nie mogło być. Na kierownicy z lewej strony mamy również zmianę głośności, z prawej niesymetrycznie jest sterowanie piosenkami, czego nie jestem zwolennikiem. Jest też zmiana źródła dźwięku, czy też odbiór, odrzucanie połączeń, czyli taki standard. Za kierownicą mamy joystick, który służy do obsługi tempomatu. Jego budowa jest ergonomiczna i jest pod tym kątem ok, no ale fakt zostaje, że nie widać tego modułu w ogóle z perspektywy kierowcy podczas jazdy, więc trzeba się najpierw nauczyć jego obsługi. System inforozrywki z 7-calowym ekranem nie został wyposażony w fabryczną nawigację. Aby wyświetlić mapę, trzeba podpiąć swojego smartfona. Zatem poza jakimś Android Auto i Apple CarPlay mamy tutaj funkcjonalność związaną z systemem audio, z telefonem oraz można sobie kilka rzeczy związanych z działaniem samochodu zmienić. Nie ma tutaj zatem jakiejś ogromnej funkcjonalności, ale to co jest przedstawione w sposób rozsądny, interfejs jest dobrze zaprojektowany, całość działa też odpowiednio szybko, nie jest może zbyt nowoczesna i w najnowszych Citroenach już jest to wszystko bardziej rozbudowane i zaawansowane, no ale te podstawowe rzeczy są ok. A po połączeniu z telefonem można sobie możliwości rozszerzyć, niestety trzeba robić to przewodowo. Niestety w tym ekranie zaszyty został też panel klimatyzacji, ponieważ w C3 nie ma większego wyświetlacza 10-calowego, bardziej panoramicznego, to po bokach nie wyświetlają się cały czas wskazania temperatury i żeby ją zmienić, trzeba albo celować na górze i sobie wejść w takie bardziej elementarne menu klimatyzacji, albo tym przyciskiem wejść już takie pełnoprawne, co jest mało wygodne, jedynie odparowywanie szyb zasłużyło na fizyczne przyciski. Na pokładzie w testowanym Citroenie znalazło się tylko jedno złącze USB w standardzie A, mamy też gniazdo 12V. Na szczęście USB w tym samochodzie nie jest tylko takie do podtrzymywania życia, ale przyzwoicie ładuje. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma klasyczny kształt dla samochodów z byłej grupy PSA i ja też klasycznie powiem, że jak na mój gust jest on trochę zbyt gruby i zbyt ciężki, ale przez to, że nie jest zbyt wysoki ani szeroki, ma też obłą bryłę, no to nie jest to jakiś wielki problem w kieszeni, wykonany został z dobrej jakości, czarnego plastiku, jest też dekoracyjna srebrna wstawka. W działaniu systemu warto pochwalić, że czujnik w klamce znajduje się w przednich drzwiach również od strony pasażera, a nie jest to standard u konkurencji. Nieraz, nawet w droższych modelach, działa on tylko od strony kierowcy. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów C3 ma dosyć wydłużony przód, to znaczy frontowa szyba jest mocno pochylona, pod szybie długie, maska jest ledwo widoczna z perspektywy kierowcy, co sprawia, że wjeżdżając gdzieś przodem, no wciąż nie jest jakoś trudno, ale trzeba troszeczkę jednak więcej uwagi temu poświęcić. Widoczność na bok jest dobra, z tyłu po przekątnej mamy umiarkowanie masywny słupek, tylna szyba jest odpowiednich rozmiarów, nie jest zbyt wysoko poprowadzona, kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem.
W egzemplarzu testowym, pomimo tego, że powinny się w nim znaleźć, to nieobecne były czujniki parkowania, nie było także opcjonalnej już kamery cofania. To wymusiło parkowanie przeze mnie w starym stylu i przyznam, że nawet w małym samochodzie obecność jakichkolwiek asystentów elektronicznych jest mocno przydatna. Nawet nie po to, aby nie zderzyć się z czymś dużym, ale jakieś drobne przeszkody umiejscowione nisko czasami są niewidoczne i 1200 zł do czujników z tyłu, bo tyle kosztują w biedniejszych wersjach C3 bym dopłacił. Do kamery już nie, bo ogólnie samochód ten jest łatwy w manewrowaniu, dostajemy w nim też niezbyt duży promień skrętu. Kierownica nie pracuje z lekkością na poziomie najmniejszych i najbardziej miejskich aut, ale w terenie zabudowanym testowanym modelem i tak jeździło mi się sprawnie i bezproblemowo. W kabinie testowanego modelu nie ma żadnych dekoracyjnych źródeł światła, instrumenty pokładowe podświetlone zostały na neutralny biały kolor. Jest też kilka czerwonych akcentów, które trochę urozmaicają całość. Mamy także bardzo przyjemnie odbijające się światło w obudowach zegarów. To mi się spodobało, jeśli chodzi o kompletność podświetlenia. To jedynie sterownik lusterek, który jest z lewej strony kierownicy, nie doczekał się swojego źródła światła. No i też nie ma generalnie chociażby na tunelu środkowym konsoli centralnej. Tutaj zbyt wiele przycisków, przez co w tych okolicach jest dosyć ponuro. Po liftingu w C3 pojawiły się w standardzie LEDowe światła główne, po staremu zostały za to paski do jazdy dziennej, które są oddzielone od większych lamp, co tworzy ciekawy efekt. Kierunkowskazy są za to żarówkowe. Żarówki są też w kierunkach w bocznych lusterkach, umieszczone zostały one w obudowach o oryginalnym kształcie. Z tyłu mamy lampy, które mają dawać efekt 3D. Co prawda siedzą w nich żarówki, ale nie zmienia to faktu, że wizualnie to rozwiązanie wypada ok i ogólnie testowany Citroen wygląda moim zdaniem po zmroku ładnie i w pomysłowy sposób radzi sobie z tym, że konstruktorzy jakoś mocno zaszaleć ze względów finansowych w jego oświetleniu nie mogli. Światła zastosowane w C3 to eco-LEDy, czyli zostały one umieszczone w zwykłych odbłyśnikach i nie mają żadnych dodatkowych funkcji adaptacyjnych. Oferują one w związku z tym przeciętną precyzję poziomą odcinania stref jasnych od ciemnych, za to całkiem niezłą moc świecenia. No i jak na LEDy przystało, dostaje się chłodniejszą barwę światła, zatem fajnie, że to rozwiązanie oferowane jest obecnie w standardzie. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to moje kolana stykają się z oparciami, ale ponieważ są one miękkie i też nie ma mowy o jakimś mocnym wbijaniu się, to nie byłoby to dla mnie jakieś niekomfortowe. Co najwyżej osoba siedząca przede mną przez dosyć cienkie oparcia mogłaby czuć, co moje kolana aktualnie robią, jeśli chodzi o miejsce nad głową. To konkretnie się prostując, stykam się co najwyżej włosami spod sufitką, więc znowu nie ma dramatu. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w umiarkowanym stopniu wystający. Na tylnej kanapie nie znalazł się rozkładany podłokietnik. Bagażnik C3 ma 300 litrów pojemności, jak na małe autko. Próg załadunkowy jest tutaj dosyć wysoki. Mamy umiarkowanych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. W temacie praktycznych dodatków mamy jedynie z prawej strony jeden haczyk na jakieś torby. Pod podłogą znajduje się miejsce na dojazdowe koło zapasowe. Maksymalnie do testowanego Citroena mogą wejść 922 litry bagażu, dostaje się wtedy podłogę z wysokim uskokiem. Podsumowując, po Citroenie C3 czułem trochę wiek i lifting nie wprowadził na jego pokład jakichś zmieniających ten fakt technologii, ale jeśli chodzi o takie ogólne wrażenie, to samochód ten wciąż daje radę i bezproblemowo mi się go użytkowało. Pozytywnie zaskoczyło mnie wnętrze, które co prawda ergonomicznie trochę kuleje względem najnowszych modeli Citroena, to wizualnie ma naprawdę udany długoterminowo projekt. Drugą rzeczą, która zwróciła moją uwagę, jest silnik, ponieważ 1.2 PureTech 110 koni czyni z C3 samochód, który nie boi się wyjechania w dłuższą trasę i mnie jadąc bez dodatkowego obciążenia podróżowało się sprawniej niż myślałem. Zatem jeśli ktoś chce mieć małe auto, ale nie potrzebuje i nie chce dopłacać do modnego crossovera, to wciąż testowany model warto sprawdzić. I to wszystko, co przygotowałem o C3. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carli z Polska i ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie.